No to mamy 5:30 i powolutku ruszamy na Pragę. A to wszystko zobaczycie w tym filmie, czyli jak było, jak jechaliśmy, co wydarzyło się na miejscu, jak wygląda Praga Harley Days. Zapraszam na film, ale jestem wam winien małe sprostowanie, ponieważ jedna z kart GoPro nam padła i nie dało się odtworzyć materiałów z samej imprezy. Są, ale zobaczycie, w jaki sposób to zrobiliśmy, natomiast wszystko wam dopowiem. 7! Lecimy dalej! Przede wszystkim powiem, że nigdy nie byliśmy na Praga Harley Days i to była nasza pierwsza wyprawa. Ruszyliśmy o 6 rano, aby dojechać w miarę wcześnie. Mieliśmy tam zarezerwowany hotel, miał być z parkingiem, ale no, zobaczycie w filmie, jak to dalej było. Po drodze mijaliśmy kilka ciekawych też samochodów, kilka ciekawych motocykli, i po 560 km dojechaliśmy powolutku do Pragi. Dzień dobry. Przyznam też, że ja osobiście nie byłem w Pradze nigdy wcześniej. Dla mnie to miasto przypomina troszeczkę właśnie Kraków, troszeczkę Kazimierz, kamienice, budowle. Jest na pewno przepiękne, warte odwiedzenia i jako miejsce docelowe na takie Praga Harley Days zapewnia wiele atrakcji nocnych, wieczornych, które można też wykorzystać. I patrzcie, podjeżdżamy pod nasz hotel. One minute. Anetka nie wjechała. Gdzie jesteśmy? W Pradze. A co robimy tutaj? Palimy Harley Days. Nie mam telefonu. Pineskę. Ja wyślę pineskę, tak. Jackowi wyślemy pineskę, oczywiście. Ale nie ma fajnie, tylko whisky. Skupiliśmy się. Jesteśmy bardzo zajęci. Nie wyślę pineski, mamy dobrze. O, All American Fest. Praga to duże miasto, jak się okazało, można się łatwo zgubić, a tutaj zobaczcie, jaki był plan całego miejsca zlotowego. I tak jak mówiłem na początku, straciliśmy trochę materiałów, ale to, co mieliśmy na telefonach, wykorzystamy, aby wam pokazać to miejsce. Przede wszystkim jak weszliśmy, to był ogromny parking z motocyklami już użytkowników, już klientów, już posiadaczy. Jak widzicie, nie było zbyt wiele osób, przynajmniej tak myśmy jakoś trafiali. A co do wniosków, czy warto, czy nie warto jechać na Praga Harley Days, to może powiem na samym końcu. Zobaczcie, jakie były piękne motocykle. Oczywiście to są już właścicieli. Dodatkowo no, można było oczywiście skorzystać z atrakcji, jakie znalazły się na miejscu. Były też specjalne stanowiska z amerykańskimi samochodami. Różnego rodzaju samochody, od pick-upów po tak zwane muscle cary z dużymi silnikami. Była też strefa customowych motocykli. Jeżeli chcecie zobaczyć, to na moim kanale w strefie Shorts jest troszeczkę tych filmów z pięknymi motocyklami w stylu Chicano. Tutaj mamy Fordy, V8 zabytkowe. Będziemy mieli też szybsze samochody. O, proszę bardzo. Piękne Chargery, nie Chargery i wszystko, co tylko można. A do samej imprezy mieliśmy duże oczekiwania, ponieważ po Budapeszcie, po 120-leciu Harley'a chcieliśmy jakby porównać te dwie imprezy. Zobaczcie, jak wiele motocykli tutaj było. Po lewej stronie strefy zakupowe różnych producentów. Były też kluby motocyklowe zapraszające do wspierania. Była odzież, były inne dodatki do motocykli. Natomiast w drugiej części był też demo Harley Days. Jeżeli chcecie, to tutaj u góry pojawi się odnośnik do demo, które odbyło się w Krakowie i w okolicach Krakowa. Były też strefy gastronomiczne, można było pojeść, można było popić, bardzo dobre jedzenie.
jedzenie z grilla, jedzenie włoskie, słodkie, co tylko chcieliście, bardzo dobre czeskie piwo. Natomiast sam sposób rozliczania i płatności za to wszystko był porażką, szczerze powiem. Dostając opaskę zlotową dostawało się kartę NFC, dodatkowo płaciło się jeszcze małą kwotę 30 koron za samą aktywację, co też dużo ludzi bulwersowało, ale też za każdym razem, kiedy brakowało wam środków, trzeba było chodzić do jednego głównego namiotu, uzupełniać te środki. Moim zdaniem lepiej by było normalnie płacić kartą na każdym stanowisku. Zobaczcie, jakie piękne motocykle też były. Ten z beczuszką robił ogromne wrażenie. Dodatkowo jeszcze był bardzo ładny Kenworth, jeżeli chodzi o ciężarówki, ale to jak widzieliście, nawet w Łebie na zlocie też pojawił się jeden. Chyba wszyscy miłośnicy właśnie amerykańskich samochodów także kochają te amerykańskie prawdziwe traki i ciężarówki. I na pytanie, czy warto odwiedzić Praga Harley Days, powiem wam, tak bardzo długo się zastanawiałem. Tak naprawdę wszystko zależy od tego, w jakim towarzystwie pojedziecie. Jeżeli pojedziecie ze swoimi przyjaciółmi, wspaniałymi ludźmi, to można się pobawić, można pozwiedzać Pragę, można spędzić czas na zlocie i wszystko to pogodzić i wtedy naprawdę warto. Ale jeżeli miałbym jechać sam, no widzicie, tutaj z przyjaciółmi bawiliśmy się świetnie, ale tak to jeżeli bym miał jechać sam, to nie wiem, czy to jest tego warte. Tak jak powiedziałem na początku, sama Praga zapewnia wiele atrakcji, z przyjaciółmi jest jeszcze weselej. No zobaczcie, jak było też, jaki klimat wieczorny był na zlocie. Velký aplaus pro obě semifinalistky. Velký aplaus. Super výkony. Super nádhera. Kateřina. Mam nadzieję, że ta krótka relacja jakby pokaże wam, jak było. Nie było za wiele ludzi, spotkaliśmy też z Polski jedną parę. Pozdrawiamy, jakbyście się wybierali do Krakowa, to zapraszamy. Całościowo podsumowując, wyjazd razem z atrakcjami Pragi plus to, że mogliśmy spędzić ten czas z przyjaciółmi. Oczywiście wyjazd zostaje uznany jako bardzo, bardzo, bardzo owocny, bardzo dobry, no ale później po zwiedzaniu Pragi musieliśmy kolejnego dnia wracać już do domów. I zaraz ruszamy z powrotem do domu. A ile nam pokazuje, że będziemy w domu? 17. 17. Tylko odprowadzić nas. I powoli żegnamy się z Pragą. Jeżeli chodzi o ceny ogólnie posiłków i tak dalej, to bardzo zbliżone są jak w Polsce. Więc jeżeli zamierzacie się wybrać, to trzeba brać to też pod uwagę. Polecamy kaczkę w pewnej restauracji, żebym dobrze wypowiedział, malostrańskie Namesti. I przepraszam jeszcze raz, że nie pojawiło się dużo materiałów z samego zlotu wysokiej jakości, ale no niestety technologia czasami płata figle. Zobaczcie, jakiego fajnego trabanta mieliśmy. Przejechaliśmy jeszcze przez kilka stacji, kierowaliśmy się na Ostrawę. Łącznie zrobiliśmy 1100 km. Jeszcze raz też gratulacje dla dziewczyn, dla Milenki i Anetki, bo jeżdżą na tych małych motorkach. Da się, słuchajcie, da się. Cały czas to mówimy, że da się, niezależnie czy to jest mały, duży, średni, wystarczy tylko chcieć. I później jeszcze skończyliśmy w małej restauracji w Ostrawie na obiedzie, gdzie udało nam się też załapać na koncert na żywo, a raczej jego fragment. Podsumowując, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące wyjazdu do Pragi, jeżeli chcielibyście się czegoś dowiedzieć szczegółowo, to piszcie proszę w komentarzach pod tym filmem. Jeżeli tylko będziemy mieli wiedzę, to udzielimy wam informacji na ten temat. Dziękuję serdecznie wszystkim przyjaciołom za udział w wyprawie, w nowej przygodzie.
A Was, jeżeli filmiki Wam się podobają, zapraszam do subskrypcji, dziękując za to, że oglądacie nasz kanał, za Wasze komentarze, za Wasze łapki. No i mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze opisać więcej przygód bez takich psikusów z kartą pamięci. A tak dodatkowo pojawia się jeden taki wniosek na sam koniec filmu, że tak naprawdę nieważne gdzie, ale ważne z kim i zabawa wtedy jest bardzo dobra. Trochę benzyny spaliliśmy na tym wyjeździe, ale dla tych, którzy się interesują, Harley'e nie palą tak dużo wcale. Kilka ciekawych widoków z Ostrawy. I kończymy weekendową przygodę z Praga Harley Days All American Fest. Pozdrawiamy.